Fajnie, że to będzie takie spontaniczne, powiem ci. Takie rzeczy są najlepsze, gdyż ja powiem ci, nie ma reżyserii, nie ma zawalenia się planu. Dokładnie. I nie może wejść tutaj jakiś producent i powiedzieć stop, panowie, stop i robimy, powtarzamy. Tak, dokładnie. Nie powtarzamy, jest tak jak jest. Dokładnie. Super. Witold, witaj, dzień dobry. Witaj, ja witam też wszystkich widzów twojego kanału w takim dzisiejszym spontanicznym spotkaniu, naszym pierwszym na wizji, aczkolwiek drugim, tak byśmy mogli nazwać, jeżeli chodzi o rzeczywistość, gdyż raz już mieliśmy przyjemność krótko porozmawiać na jednym z eventów niedawno w sumie. Tak, także było to ciekawe spotkanie i mieliśmy chwilę tylko na zamienienie dosłownie 2 zdań, bo każdy gdzieś tam dalej biegł, ale okazało się, że dzisiaj mieliśmy się zdzwonić, tylko ustalić pewne szczegóły, natomiast okazało się, że jednak nagrywamy dzisiaj i fajnie. Wyszło na to, że szczegóły są ustalone bardzo szybko i dokładnie, na tyle dobrze, że nie potrzeba dalszych przygotowań. Dokładnie, dokładnie. W ogóle masz fajnego kosmitę w tle. Tak. To jest Stefan, ja go tak nazywam. I on został mi, podarować komuś kosmitę to może zabrzmi zbyt tak, niezbyt pozytywnie, więc on został mi przydzielony, niech tak będzie, na jednym spotkaniu fanów, gdzie mieliśmy ognisko w takim bardzo malowniczym lesie i całą noc siedząc przy tym ogniu, snując różnego rodzaju dywagacje, dyskusje, prowadząc dyskusje, opowiadając historię, został mi on przydzielony, właśnie taki fajny kosmita, który sobie będzie naszą rozmowę tak dosłuchiwał. Może coś doda od siebie co jakiś czas, zobaczymy. Ja jeszcze może powiem a propos jego imienia, Stefan. Ja mu spontanicznie takie imię nadałem, oczywiście dla zabawy i niedawno, kiedy pewne materiały jakby sortowałem, patrzyłem, błądziłem po otchłani sieci w poszukiwaniu, powiedzmy, tematów czy też informacji właśnie z zakresu tych historii, które mnie interesują. Natrafiłem na historię, w której właśnie było takie spotkanie domniemane, ja zawsze mówię ostrożnie z takimi historiami, domniemane spotkanie z kosmitą, który właśnie przedstawił się jako Stefan. Także Stefan jest autentycznym imieniem używanym gdzieś w zaświatach, czy też w odległych galaktykach i innych warstwach wszechświata, tak byśmy mogli to nazwać. Fajnie. I Stefan jest zielony. Tak, on ma jeszcze taką funkcję i ja to zademonstruję, może się uda, że proszę, on może nawet to jak jego humor zbytnio nie dopisuje, to wtedy właśnie może właśnie takie coś się zdarzyć. Może taki być, ale tak przeważnie z zasady jest właśnie taki. Radosny, zielony Stefan. Dokładnie. Super. No dobra. Witold, powiedz proszę na początek, bo jesteś pierwszy raz u mnie na kanale. Chciałbym się dowiedzieć tak, bo zanim wejdziemy w temat UFO, bo tym tematem, między innymi tematami oczywiście, zajmujesz się od wielu, wielu lat i zanim wejdziemy w temat głębiej, w temat właśnie różnych cywilizacji, kosmicznych technologii i tak dalej, to chciałbym, żebyś pokrótce opowiedział swoją historię. Jak to się zaczęło u ciebie? Historia ja mam też swoje lata, także też ta historia ma również swoje lata. Zaczęło się to praktycznie od dziecka. Ja już to kilkakrotnie właśnie mówiłem w różnego rodzaju spotkaniach, dlatego przybliżę tu tylko tak wkrótce. To się zaczęło w wieku 8 lat, kiedy pojawiły się w kioskach takie gazety jak Relax, na przykład komiksy tego typu, które ja z wielką pasją zacząłem później zbierać. Te relaksy dały mi taki impuls, że są historie, które wykraczają poza, nazwę to takie normy normalnych bajek dla dzieci, gdyż tam pojawiały się zawsze takie wątki, między innymi też kosmiczne, podróży w czasie, różnych tego rodzaju historii. Później jeden z moich tamtejszych rówieśników zaanimował mnie opowieścią
o tajemniczym lądzie zwanym Atlantydą, który mnie bardzo mocno zafascynował, fascynuje do teraz i zaczęła się w ten sposób moja przygoda ze zbieraniem, już nawet jeszcze wtedy nieświadomie, bo po prostu zbierałem wycinki z gazet, artykuły, zacząłem zbierać właśnie od tak 8 lat i się tym interesować, tym zjawiskiem. Jeszcze nie wiedziałem, że istnieje takie coś jak UFO, takiej terminologii w ogóle nie znałem. I wtedy nadszedł rok 1978, słynny 10 maj i zdarzenie w Emilcinie, o którym pisały gazety w całej Polsce i nie tylko poza nią. I to był już taki przełom, w którym po prostu chwyciłem, nazwijmy to, połknąłem bakcyla i tego typu historie zaczęły mnie fascynować, zacząłem ich je zbierać, gromadzić, archiwować i one nie opuściły mnie do dzisiaj. Do dzisiaj się nimi oczywiście zajmuję. Natomiast w czasie tych wszystkich lat zmieniło się postrzeganie tego zjawiska. W miarę jak informacje zaczęły do mnie docierać i tych informacji było coraz więcej, to oczywiście ten obraz tego typu historii zaczął też nabierać kształtów, zaczął, powiedzmy, ewoluować, tak można byłoby to nazwać. No, historia toczy się nadal cały czas, ona nie jest zakończona, ja cały czas jeszcze po prostu zbieram te informacje, no i zobaczymy, co z tego na końcu wyjdzie. Tak? To jest taka właśnie pokrótka historia mojego. Słońce świeci nam tutaj coraz, a przed chwilą miało być chmury i deszcz. No i tak właśnie to się zaczęło, ale jak już wspomniałem, nie skończyło się i wydaje mi się, że ja mam taką nadzieję, że jeszcze za naszego, powiedzmy, no, żywota, byśmy tak mogli nazwać, no, dowiemy się czegoś więcej, czegoś takich bardziej konkretnych, namacalnych. Ja nie lubię nazywać dowodów na istnienie tego zjawiska, ale być może uda nam się dotknąć nawet kiedyś tych fascynujących według mnie przyszłych zdarzeń, które niewątpliwie nastąpią, bo historia jest żywa. Natomiast na dzień dzisiejszy oczywiście trzeba to troszeczkę takim bardziej, no, przez grube okulary na to patrzeć w obliczu dzisiejszych trendów i przesyłu informacji i tego, co się wokół nas dzieje. No, jest taka mgła, chaos, także nie jest łatwo, ale jest ciekawie. I właśnie tak jak opowiadałeś o tym czasopiśmie Relax, to właśnie mi się przypomniało, że ja też skądś miałem ten egzemplarz, kiedy była tam właśnie ten komiks o UFO tam był, prawda? Tak. O tym lądowaniu w Emilcinie. I to mi się dokładnie teraz przypomniało. Natomiast jak przeskoczymy sobie już na linii czasu, powiedzmy na takie lata, nie wiem, powiedzmy 80., 90., 2000, to powiem Ci tak szczerze, że informacje na temat UFO docierały do ludzi z różnych, że tak powiem, źródeł. Ale najczęstszym źródłem, które, że tak powiem, na dużą skalę mogło docierać do ludzi, to tak naprawdę były hollywoodzkie jakieś filmy. Bo to była na szeroką skalę zakrojona, że tak powiem, propaganda w cudzysłowie, która w jakiś sposób prezentowała UFO. Jak ty byś się do tego odniósł? Rzeczywiście można z perspektywy czasu tak na to spojrzeć, natomiast jeżeli się zanalizuje tak naprawdę historię Hollywoodu, jeżeli chodzi właśnie o filmy typu, nazwijmy to science fiction, to ja bym to troszeczkę inaczej, na to troszeczkę z innej perspektywy spojrzał, z perspektywy dłuższego czasu niż lat 80., ponieważ de facto pod koniec lat 70., już w 78 roku wszedł na ekrany kin, weszły w słynne Gwiezdne Wojny, które przewróciły, bo można powiedzieć, no wywróciły do góry wszystko, co było przedtem i otworzyły taką, powiedzmy, no puszka Pandory, no brzmi może niezbyt pozytywnie, ale tylko, że otworzyły możliwości, o których wcześniej nikt raczej nie, no mało się o tym mówiło, przynajmniej w Polsce, gdyż tam był pokazany taki konglomerat różnych cywilizacji, który właściwie dotarł do nas w postaci tego filmu. Tam występowały różne, powiedzmy, kreatury, nazwijmy to, kosmiczne, różnego rodzaju stwory, kosmici, prezentujące różnego rodzaju kulturę
i cywilizację. I później Hollywood oczywiście poszła za ciosem, masa filmów, aż jak wspomniałeś, lata 90., później 2000, Independence Day, taki jeden z ostatnich blockbusterów. Przeważnie była to jakaś inwazja kosmiczna wiążąca się ze zniszczeniem naszego świata. I rzeczywiście scena ufologiczno-alternatywna zaczęła to w ten sposób odbierać, że chodzi tu być może jakiś program jakby przyzwyczajenia społeczeństwa, czy też przygotowania na ewentualną wizytę, na ewentualny kontakt, na ewentualną możliwość takiego, ponieważ dzisiaj wiemy, że nie jest to wcale aż takie niemożliwe, jak się to by nam kiedyś wydawało, że szanse wraz z rozwojem naszej wiedzy o naszej przestrzeni kosmicznej wzrosły gigantycznie. Wręcz można powiedzieć, że matematycznie jest niemożliwe, że abyśmy byli sami w kosmosie. Oczywiście dochodzą tam różne pewne szczegóły i takie parametry, które byśmy musieli uwzględnić, aby taki kontakt był możliwy, ale wracając do twojego pytania właśnie, czy rzeczywiście Hollywood tak w ten sposób w ostatnich tych latach działał, to muszę powiedzieć, że nie. Dlatego, że jak spojrzymy wcześniej, to się okazuje, że w latach 70., w latach 60. i 50., przynajmniej jeżeli chodzi o zachodni świat, takich filmów było multum. A słynny Star Trek na przykład, który był w latach 60. Nagrywany i on tą społeczność właściwie zachodnią bardzo mocno zaanimował, jeżeli chodzi o właśnie taką teoretyczną możliwość ewentualnego programowania społeczeństwa na przybycie kosmitów, a było to już pół wieku temu. Jakoś kosmici się przynajmniej oficjalnie jeszcze nie pojawili. Natomiast to jest tak postrzegane, nazwijmy to w polskiej scenie alternatywnej, dlatego, że do nas ta fantastyka w takiej ilości zaczęła docierać dopiero właśnie pod koniec lat 70., 80. I dlatego ta scena postrzega właśnie ten okres czasu tylko. Ona go jakby wycina go i twierdzi, że od tego momentu była taka masywna jakby inwazja z Hollywoodu, nazwijmy to, choćby i słynny E.T., który tam pojawił się i wywołał też szok wśród fanów kina i nie tylko, bo zaczęto się rzeczywiście zastanawiać, czy taka sytuacja mogła mieć miejsce. Ale według moich obserwacji trwało to cały czas, bo mówimy tutaj o tak naprawdę nowoczesnych mediach, nowoczesnym przekazie medialnym, jakim jest kino i film. Natomiast jeżeli się jeszcze troszkę wcześniej cofniemy, to przecież była jeszcze literatura. Zresztą nawet komiksy, o których wspominałeś, również były literaturą i tak jak do ciebie dotarła właśnie ta przygoda, nazwijmy to, przygoda Jana Wolskiego z owymi potworakami, jak on ich nazywał, właśnie poprzez komiks. Natomiast ja widziałem to autentycznie w gazecie. Ja pamiętam jak dziś tytuły gazet i te wielkie artykuły. Natomiast nie zapomnijmy o literaturze science fiction, która od 150 lat, prawie od 200 lat, takie możliwości już jakby inicjowała w społeczeństwo. Choćby i słynne książki George'a Wellsa i jego Wojna Światów. Właściwie może nie pierwsza książka science fiction, na pewno nie, ale jedna z pierwszych, która rozeszła się w dużym nakładzie na całym świecie i która pokazała taką drastyczną możliwość przybycia obcych istot w celach zinwazowania naszej planety. Wywoła szok. My potem zapominamy o tych okresach i zawsze kierujemy naszą uwagę tylko na ten wycinek, który jest nam znany. I stąd właśnie też w scenie alternatywnej mówi się ostatnio właśnie o takim ewentualnej próbie programowania społeczeństwa, ale to wynika po prostu moim zdaniem z możliwości medialnych naszego świata, dzisiaj z możliwości przekazu informacji i z drugiej strony z ilością. Nasz świat jest przepełniony wszystkim. Nie mamy jednego typu samochodów czy dwóch, tylko mamy setki różnych modeli, mamy setki różnych rodzajów spodni, telefonów, telewizorów. Tak, dlaczego nie może być różne setki różnych filmów? To jest po prostu to jest jakby odcisk naszej cywilizacji w tej przestrzeni medialnej. Również w tej przestrzeni będzie większy niż wcześniej. Ale gdybyśmy to procentualnie wzięli, uwzględniając populację ludzką, to według mnie byłoby to
praktycznie w tym samym mniej więcej. To się może wydać się to dziwne, ale analiza taka jednak zawsze matematyka jest najlepszą królową nauk. Ona nie ma uczuć, ją nie interesuje, czy nam się to podoba, czy nie. To wychodzi mniej więcej, że jest identycznie, że kiedy ruszyła ta machina od powiedzmy George'a Wellsa, tak, to się w tych mniej więcej ramach równych, mniej więcej z wahaniami oczywiście ciągnie do naszych czasów. Ja bym to tak w ten sposób ujął. Takie są moje doświadczenia z tym fenomenem. Okej, a teraz jeszcze na chwilę cofnijmy się, ale nie aż tak bardzo wstecz, do właśnie może nie tyle do starożytnych czasów, ale powiedzmy do czasów II wojny światowej. Przecież tam też była cała masa informacji na temat UFO. Oczywiście były to informacje nie do końca jawne, które oczywiście do których może teraz jest już trochę większy dostęp, do tego tak naprawdę do czego też naziści dążyli i tak dalej. Natomiast, no właśnie, w mainstreamie nadal w tamtych czasach, w okresie II wojny światowej, nie było takich informacji. Społeczeństwo w czasie II wojny światowej podlegało bardzo ocenzurowanej formie informacji. Walczące strony dbały o to, aby pewne tylko już właśnie z powodów strategicznych i taktycznych przenikały do opinii publicznej. Opinia publiczna mogła tylko czytać gazety, biuletyny takie frontowe, ewentualnie wiadomości, czy w ogóle wiadomości w ten sposób, słuchać stacji radiowych. Oczywiście były stacje propagandowe walczących sił, które w językach nadawały dla siebie, ale nie było możliwości indywidualnego kontaktu i przekazu, tak jak my to dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy telefony komórkowe. Tego nie było. I również ten temat nie był w zainteresowaniu społecznym, ponieważ nie był eksponowany. Natomiast za kurtyną de facto takie obserwacje były notowane i to nie w pojedynczych przypadkach, były analizowane przez ekspertów, były zbierane i w jakiś sposób, powiedzmy, pod różnym kątem jakby badane. I ja tu wspomnę o Winstonie Churchillu, tak, może nie, tak powiemy, premierze Wielkiej Brytanii, który swego czasu właśnie też w rozmowie z generałami, co zrobimy z tym fantem, tych obiektów, które tu i ówdzie są meldowane przez pilotów, obłożono to oczywiście tajemnicą i z tej rozmowy można byłoby taki wniosek wysnuć, że przynajmniej Wielka Brytania, jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek, bardzo mocno interesowała się tymi obiektami, no bo wiadomo, wojna, nie wykluczano, że mogły być jakieś aparaty, powiedzmy maszyny strony przeciwnej, to jednak bardziej, to jest właśnie ciekawe, że jednak po tych analizach bardziej przychylano się takiemu wnioskowi, że być może jest to technologia nie z naszego świata. I wobec tego Churchill zaproponował zachować to w tajemnicy do czasu zakończenia konfliktu zbrojnego, gdyż mamy inne problemy na razie. Musimy na początku tutaj załatwić ten problem, który mamy, a później zobaczymy, co dalej z tym. Jednak właśnie taka osoba jak on również były o tym powiadamiane i takie incydenty były skrupulatnie notowane. Zresztą jak się później okazało, po obu stronach, nie tylko słynne Foo Fighters, o których mówili Amerykanie, takie właśnie nazwano, również i strona niemiecka miała takie, powiedzmy, obserwacje, z tym, że tutaj trzeba znowuż podzielić to, jeżeli chodzi o właśnie III Rzeszę i te słynne nazistowskie UFO, o których się mówi. To jest też pewien temat taki osobny, ja bym to nazwał, który wymagałby być może jakiegoś innego podcastu, który by się konkretnie tym tematem zajął, bo sprawa nie jest ani taka jasna, ani taka prosta, a już na pewno ja powiem, że te informacje, które tutaj docierają, które są wykorzystywane wręcz przez właśnie scenę alternatywną, raczej mają charakter taki bardziej clickbaitowo sensacjonalny, dlatego że rzeczywistość, jeżeli mówię o rzeczywistości, to zawsze mam na myśli bardziej
jakąś bazę dowodową, o tak nazwijmy to. Już ona zupełnie inaczej wygląda i generuje troszeczkę inny obraz niż te wszystkie, tak ja nazwę, fantastyczne opowieści. Natomiast niemniej jest pewne, że badania były w tym zakresie prowadzone w tym wypadku przez III Rzeszę, jak i też zachowały się niezwykłe relacje, listy i dokumenty, które sugerowałyby, że sprawa jest bardziej, powiedzmy, godna zainteresowania niż by się co po niektórym mogło wydawać, ale jest to niestety, no to jest trudny temat, ponieważ w tym wypadku obracamy się w takim gąszczu informacji i dezinformacji. Także baza dowodowa będzie niezwykle trudna do udowodnienia, bo materiały są. A moje doświadczenie w tym wypadku, ponieważ ja zawsze określam siebie samego jako kogoś, kto interesuje się i analizuje zjawiska o wysokiej dziwności, o tak to nazwę. I to jest taki właśnie zjawisko wysokiej dziwności i do niego trzeba też umieć podejść. I często jest tak, że z jednej strony mamy historię, mamy opowieść, mamy zdarzenie, które jest przedstawione w różnej formie, czy w formie dokumentów, czy zeznań świadków, a z drugiej strony jest ten dowód, który my chcemy mieć. I zderzenie tych dwóch faktów, często wywołuje nie tylko kontrowersje, ale wręcz wiele spraw jest po prostu nie do udowodnienia. A ja przypomnę, że nawet gdyby, to jest też fenomen taki wśród publiczności, czy też ludzi, którzy obserwują. Publiczność jest nic innego jak obserwatorzy takich zjawisk, podcastów, którzy po prostu patrzą, jednym się to. I oni zawsze, większość z nas, słuchając tego typu informacji, jakby analizuje je przez taki filtr, który ja nazywam podoba się, czy się nie podoba. Ale mi się to podobało, albo mi się to nie podobało. Natomiast analiza prawdziwa nie ma z tym nic wspólnego, czy się podoba, czy nie, się zbiera fakty. I dowody, które byśmy zebrali albo posiadamy, to znowuż mają taki handicap, nazwijmy to, ponieważ dowód, jakikolwiek on nie był, w niego trzeba jeszcze uwierzyć. Więc jeżeli ja zaprezentuję jakiekolwiek dowody, to i tak niekoniecznie ktoś po prostu każdy może powiedzieć, nie wierzę i tyle, i koniec. Dlatego ja też z mojej strony nie animuję nikogo do wiary w cokolwiek, ponieważ też moja praca i mój kanał, na którym ja tę historię prezentuję, zupełnie zresztą darmowo i zupełnie niekomercjalnie, każdy jest tam chętnie, mile widziany, ale oczywiście nikomu nie wmawiam, czy nie próbuję zasugerować, że to, co ja tam przedstawiam, jest właśnie takie jedyne i absolutne. Powiem ci, że nie pamiętam kiedy, jakiś czas temu słuchałem podcastu u jednego z największych w sumie podcasterów na świecie, u Joe Rogana, i był tam jeden z pilotów właśnie amerykańskiej marynarki i on opowiedział o swoim doświadczeniu. To jest też jeden z tych pilotów, który zeznawał wczoraj przed kongresem, czyli 27 lipca 2023, i fajną rzecz powiedział Joe Rogan jako prowadzący. On powiedział, że on słyszy to z technicznego punktu widzenia, i z drugiej strony on aż się boi sam wysnuwać jakieś wnioski, bo on za bardzo by chciał wierzyć, że UFO istnieje, bo on się tyle lat tym interesuje i że on sam sobie już nie ufa nawet w tej materii. Tak, to wynika z tego, ze sposobu, jaki nasz świat, czyli nazwijmy nasza cywilizacja, obchodzi się z informacjami. Kiedy cofniemy się jeszcze o parę stuleci do tyłu, to informacje były ustnie rozprowadzane w postaci takich plotek, można było powiedzieć. Jeżeli mówimy o oficjalach nieoficjalnych, to ktoś coś usłyszał. Też się bano za mocno rozpowiadać, bo groziło to konsekwencjami. Nie tak jak dzisiaj. Dzisiaj każdy może na każdego coś napisać i wiele się nie stanie. Natomiast oficjalnie
jakiś herold odczytywał na rynku to, co, jak to się mówi, naród powinien wiedzieć, co poddani powinni słyszeć i tak było to. I to było po prostu to był taki pakiet informacyjny i koniec. Tam nie było miejsca na spekulacje. Tam było to powiedziane, można było przyjąć albo nie. No, radziło się przyjmować te informacje, bo ktoś, kto krzywo na to patrzał, no to można było podpaść, a kto podpadł w starożytności, no to nie było to wesołe. Natomiast później zrobiąc taki skok 500 lat, 1000 lat, lądujemy tu 2023 albo w ogóle w XXI wieku i okazuje się, że mamy instrument do dyspozycji, gdzie każdy, może dosłownie każdy, my też w tej chwili wrzucamy informacje w sieć, więc nie kontroluje nas, w cudzysłowie nikt nas nie kontroluje, także pozdrawiamy ewentualnych wszystkie służby, bo tak się też, to też jest tak cenzorów służby, którzy tutaj z nami są obecni, nas słuchają. I takie rzeczy się dzieją i na skutek ilości tych informacji, na skutek tej inflacji informacyjnej jest tak złe słowo, zasypane informacjami, że one wzbudzają takie fale kurzu i mgły w całej sieci i nasze społeczeństwo otrzymuje te odpryski, ten kurz nam pada na okulary, na oczy. Przestajemy już tym informacjom wierzyć. Jest zaprzeczenia, pro, przeciw, versus, wszędzie starcia są, ten przeciwko temu. Zaczyna się i wtedy właśnie lądujemy znowu w tym wariancie podoba się albo się nie podoba. Natomiast czy to jest prawdziwe? Ja powiem ci taką rzecz, że nieważne co się stanie, cokolwiek ja bym powiedział, czy ty, czy ktoś inny, natychmiast wystarczy komentarze sobie poczytać, nie wierzę, naśmiewki, albo i nie naśmiewki, jedni wierzą, jedni nie wierzą. I właśnie o to chodzi. I to jest taka automatyczna samocenzura. I my nie będziemy w stanie, i tak samo teraz z tą debatą, moim zdaniem ona jest potrzebna, jest na czasie, natomiast już ona w tej chwili jest nie przez ludzi, którzy w tej debacie udział biorą, bo to jest właśnie fenomen, tylko przez obserwatorów, czyli nas w dużej większości, bo miliony klików to są kliki internetowe na całym świecie i czytając sobie te setki, tysiące komentarzy widzimy, że właśnie ten kurz mocno się tam wzbija i że nikt w nic nie wierzy. Także takie przysłowiowe przyprowadzenie Stefana, wzięcia go za rękę i słuchajcie, Stefan się teraz wam przedstawi. Nikt nie uwierzy w rzeczywistość takiego faktu. I mi się wydaje, że wielu to bardzo pasuje, bo problem rozwiązał się sam, kiedy społeczeństwo samo sobie zaprzecza, tak jak po prostu ma taki humor akurat taki w tym momencie. To jest najbardziej efektywna strategia. Kiedyś takiej informacji nie dopuszczano w ogóle starano się, żeby one były nie można było ich dopuścić, bo coś tam. Natomiast dzisiaj proszę bardzo, dopuścimy. Czym więcej dopuścimy, tym większa będzie burza, tym więcej będzie teoretyków, nazwijmy to spiskowych, którzy będą wokół tego budować różne historie, będą jechać praktycznie, można powiedzieć, na tym temacie i sprawa się załatwiła. Nie trzeba nikogo... Wszystkie dokumenty, jakie będą pokazane, zdjęcia, można bardzo łatwo. Wystarczy, że ktoś zupełnie anonimowo napisze, że jest to fake. O, to jest takie modne słowo. I koniec. I ten fake poleci i on będzie powtarzany przez miliony, setki milionów ludzi i zostanie fejkiem. Przed mocą tego słowa nie obroni się nikt. Mhm. Tak, powiem ci, że przeskakując właśnie do czasów współczesnych, to nadal widać ten rozdźwięk trochę na jedną i na drugą stronę. Nawet wczoraj podczas tego przesłuchania kongresu ci ludzie naprawdę to są legitni ludzie, którzy są legitnymi pracownikami albo byłymi pracownikami z wieloletnim stażem, opisują pewne zjawiska, które po prostu istnieją. Natomiast z drugiej strony NASA i wszystkie inne tego typu agencje mówią wprost, nie ma tam nic nie ma, oni nic nie widzą, oni mają tyle przyrządów,
że tam nic nie ma. I tu mamy rozdźwięk znowu. Na jedną, na drugą stronę. Tu potężne agencje, które mówią, że nie ma nic, a tu znowuż indywidualne jednostki, które wychodzą w pewnym sensie z tych agencji i mówią, że jednak tam są potężne anomalie. Sprawa jest bardzo skomplikowana, dlatego że zauważ, z jednej strony mamy ludzi z agencji rządowych i tu już zaczyna się ten pierwszy taki kurz. To już pierwsze, jak wdepniemy w to, to już jest kurzawa się robi, gdyż kiedyś ktoś mi nawet napisał, że dosłownie powiedział, że to pachnie mi jakąś mistyfikacją, bo wszyscy, którzy tam w tej debacie brali udział, to są pracownicy rządowi. I to, jak taką informację ktoś puści w sieć, no to przytakujemy głowami. No faktycznie, no rzeczywiście, no czyli co? Znowu jakiś teatr nam tworzą. Natomiast z drugiej strony, odwracając grę, można zadać pytanie, bo tego pytania nie zadają tacy ludzie, kto, jak nie oni, miałby dostęp do takich informacji? Któż oprócz nich ma, więc kogo, czyli jak ja postawiłbym pana Wolskiego, tego przysłowiowego Jana Wolskiego, no to no jak, no takiemu może przecież, no kto to jest? I tak właśnie, tak czy siak, czyli mamy taką dyskrepancję między, że nie potrafimy tego ciągu przyczynowo-skutkowego zanalizować i łykamy tak bez analizy. To jest taki pierwszy stopień. Nie mógł to nikt inny z tym wyjść, jak tylko ci, którzy blisko tego fenomenu są. A wiadomo, że urzędy, tak nazwijmy to, urzędy militarne czy struktury militarne, dzisiaj, no to ten cały nasza cybertechnologia, nazwijmy to, która okala cały świat, służy też do zbierania informacji o potencjalnych zagrożeniach. Więc oni nic innego nie robią, jak wszelkie możliwe analizy możliwych wariantów zagrożeń tam są analizowane i dysponują też techniką detekcyjną, która potrafi takie systemy zdetektować. I tu jest następna różnica między NASA a właśnie taką komórką, która się zajmuje takimi sprawami. NASA nie detektuje takich rzeczy, nie ma nawet takich instrumentów. NASA buduje technologię, która ma nas zawieźć gdzieś tam do naszych sąsiadów, powiedzmy, sąsiednich planet, na razie tylko sąsiednich planet naszego systemu słonecznego, może w przyszłości gdzieś dalej. Natomiast ich urządzenia detekcyjne, jak na przykład James Webb teleskop i inne teleskopy, Hubble i tam jeszcze dziesiątki innych instrumentów, jak i również obserwatoriów astronomicznych, one się absolutnie nie nadają do takiej detekcji, dlatego że to są urządzenia, które patrzą głęboko w głęboki kosmos. I to tak jakbyśmy chcieli lornetką wziąć sobie lornetkę, taką powiedzmy morską lornetę dużą i zobaczyć, co na talerzu w zupie jest. To jest po prostu, możemy zobaczyć, co u sąsiada na balkonie jest nią, ale nie co jest tutaj, co nam tu w zupie pływa. To jest jedna taka rzecz. I dlatego to są, jeżeli chodzi o techniczne możliwości, to idzie w dwa różne kierunki. NASA nie robi detektorów ani teleskopów, które będą obserwować, co się dzieje parę tysięcy metrów w naszej toposferze gdzieś tam. Ich interesuje bardziej odległe galaktyki i gwiazdy. I dlaczego tam nic nie ma? No to ja nie jestem ekspertem, jestem astronomem, ale też można się zastanowić, że jeżeli otrzymujemy obraz sprzed 13 miliardów lat, czy sprzed, jak niektórzy twierdzą, nawet przez 20, no to nawet jakby coś tam było, to już tego by nie było prawdopodobnie, bo było to znowuż mogłoby być ewentualnie gdzieś tam te miliard lat temu. Wtedy zachodzi pytanie, czy wtedy w ogóle coś było, czy w tym początku gdzieś tam te nasze uniwersum miało ten punkt powstania. Już nie będziemy wnikać, czy miało, bo ja wiem, że rozważając, dywagując na ten temat, zaraz ktoś zgłasza się i nie wierzę, że był wielki wybuch. Zostawmy, czy wierzymy, czy nie wierzymy, czy był, czy nie był. Chodzi o to, że NASA w zupełnie w innym kierunku idzie. Natomiast ja mam moje informacje, ponieważ właśnie to jest ta sztuka, umiejętność posuwania się i wyławiania informacji, to jeżeli chodzi na przykład o dyrektorów ESA, czy byłych dyrektorów, okazało się, że w czasie eksploatacji, czy eksploracji tej najbliższej przestrzeni kosmicznej, w czasie
dokonywania prób, w czasie wystrzeliwania i obserwacji, powiedzmy, naszych własnych rakiet, pojazdów kosmicznych, sond, które wysyłamy, również dochodziło do incydentów, które były niewytłumaczalne. Również były obserwacje i zdjęcia takich obiektów i NASA również je posiada i też archiwuje. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, rzeczywiście zaglądając tymi wielkimi teleskopami, tam nic nie ma. Tam nic nie ma w tym sensie, że nie znaleźliśmy śladów żadnej technologii czy też działalności obcych. Taka jest stan na dzień dzisiejszy, tak bym to ujął. W skrócie oczywiście. Powiem Ci, że to jest właśnie ciekawy wątek, bo nawet nie tylko podczas tego przesłuchania kongresu, ale i wcześniej, właśnie ten pilot amerykańskiej marynarki, Ryan Graves, on doskonale opisał to, co Ty powiedziałeś, że oni podczas wymiany całej technologii, obserwacji całego wybrzeża, czyli zmieniając starą technologię na nową, oni dzięki temu, że odpalili na nowych częstotliwościach nasłuchiwanie i przeglądanie przestrzeni u wybrzeża, to dopiero natrafili na te obiekty. Czyli on taką konkluzję tam dał, że te obiekty tam były od lat, od wielu lat, tylko po prostu aparatura była nastawiona na zupełnie co innego. Nie była jeszcze zupgrade'owana stara aparatura. I on mówi, że w momencie, kiedy oni zmienili tą aparaturę, to było przypadkowym doświadczeniem, że oni zobaczyli przypadkiem to, co zobaczyli. A Graves doskonale opisywał to wielokrotnie i to już jest nawet w oficjalnych mediach, że po prostu widzieli tak zwany po prostu sześcian czarny z jakąś kulą wpisaną w środku i odrzutowce mogły sobie krążyć wokół tego, a to coś jakby lewitowało dosłownie na przekór wiatrowi, na przekór grawitacji i tak dalej. Także dopóki, sam powiedział, dopóki nie zupgrade'owali sprzętu nasłuchującego i podglądającego przestrzeń na odpowiednie częstotliwości, to wydawało mi się, że tam nic nie ma, a to cały czas ponoć tam było, on tak twierdził. Tu ciekawy wątek właśnie zauważyłeś. Ja już też to na kilku takich występach wspomniałem o tym właśnie incydencie, aczkolwiek nie dokładnie o tym, bo to jeszcze było przedtem, zanim się to wydarzyło, zanim ta debata w kongresie dotycząca tego tematu miała miejsce. Chodzi o to, że ja tak to nazwę, że armia amerykańska co jakiś czas jest zawsze, jak w każdej armii następuje też takie fale, gdzie się wymienia sprzęt na nowy, czy też przechodzi się na następną generację, wchodzi się w następną powiedzmy epokę techniki, otwierają się zupełnie inne możliwości. I zauważ, że słynny tic-tac, słynne UFO, które jak duch krąży po sieci i wszyscy sobie na tym zęby tępią i włosy wypadają z głowy i drapiemy się po głowach, szukając rozwiązania. Niektórzy wiedzą, co to jest, niektórzy tworzą jakieś historie. Zauważ, że też niewielu zauważyło, że są to filmy sprzed 10 lat i wcześniej. Nie mamy zdjęć, również na razie nie pokazano najnowszych materiałów. Dlaczego? To ma związek właśnie z tą militarną technologią, tak jak ty wspomniałeś, z aparaturą, z urządzeniami, z nowymi możliwościami detekcji. Armia skrzętnie skrywa swe tajemnice i nie pokażemy, nie zobaczymy tych obrazów, dlatego że gdybyśmy je pokazali, powiedzmy, gdyby taka, powiedzmy, armia, obojętnie czy jest to chińska, czy Federacji Rosyjskiej, czy amerykańska, oni tego nie pokażą z bardzo prostego powodu, ponieważ teoretyczny przeciwnik, czy też konkurent zobaczyłby, cóż w stanie oni są zobaczyć. I to jest bariera, która zablokuje te filmy, moim zdaniem, również przed kongresem, gdyż tam generałowie powołają się na klauzulę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I powiedzą, że te filmy mogą być do wglądu temu i owemu i może sobie prezydent to obejrzeć i ktoś tam jeszcze, natomiast nie będziemy mogli pokazać z powodów właśnie takich. I ten system, który będzie standardem, powiedzmy, w armii amerykańskiej, czy też w armiach NATO, bo my mówimy tutaj o przypadku amerykańskim w tej chwili, nie o jakimś chińskim czy jakimkolwiek innym,
My zobaczymy te materiały za 10 lat, za 15, kiedy następna generacja pojawi się urządzeń. To jest właśnie to jest drugi problem, to jest druga sytuacja, która się wytworzyła, która jest naturalna według mnie, która nie pozwoli pokazać nam, dostrzec właśnie z tego powodu. I to jest też taki łańcuch kauzalny, do którego nie docierają nie tylko niektórzy badacze takich zjawisk, ale przede wszystkim publiczność, która sobie nie zdaje sprawy w ogóle, o czym mówi. Bo niektórym się wydaje, że skoro zobaczyliśmy zdjęcie, to powinien wystąpić jakiś prezydent i powiedzieć: słuchajcie, to jest UFO, to jest obiekt, nic takiego nie nastąpi. To właśnie jest pierwsza przyczyna, dlaczego nie będziemy mogli zobaczyć, no chyba, że nie wiem, co się stanie, bo wszystko jest możliwe dzisiaj. Nie wiem, jakie prawo by to umożliwiło, ale podejrzewam, że nie będzie to w najbliższym czasie możliwe. Chyba, że jakaś komisja uzna może jakiś materiał, który przejdzie przez nie wiem ile warstw cenzur różnych i coś tam się może zamazanego pojawić. Takie coś może ewentualnie, ale to jest według mnie tak to się skończy. Ponieważ ta debata będzie miała konsekwencje, to komisja zajmie się tym badaniem i wyniki mogą być dopiero za parę lat ogłoszone. Zanim się te 10 000 stron raportu przeczyta i zobaczy, czy jest zgodne wszystko z prawem, tam będą potężne bariery biurokratyczne, które zadbają o to, aby właśnie to bezpieczeństwo mocarstwa zostało zachowane, jego technologiczna przewaga nie została ujawniona i to jest właśnie tak po prostu jest. Ja się temu na przykład nie dziwię absolutnie. Tylko pozostaje nam własna uwaga, pozostają nam własne telefony komórkowe, własna uważność, gdyż my też już na nic nie uważamy, też ten wodospad informacyjny, który przelewa się praktycznie przez nas, nie patrzymy w niebo, nie interesujemy się naukami ścisłymi, pojawia się takie, moim zdaniem, średniowiecze, ja zawsze to nazywam, to jest złe określenie, zaćmienie bardziej, ja bym to nazwał intelektualne, gdzie wracamy do takich bardzo prostych czynności, zajmujemy się umiejętnością przetrwania w naszym świecie od miesiąca do miesiąca i większość, powiedzmy, obywateli skłania się ku jakimś studiom natury gospodarczej i zarządzania niż naukom ścisłym jak astronomia, fizyka, chemia, bo tylko przez tacy ludzie będą mogli ewentualnie tego typu fenomeny powiedzmy w jakiś sposób wytłumaczyć. Na pewno nie ktoś, kto studiował socjologię, tak na przykład. Tak. Powiem Ci tak, że też mam taką konkluzję i to już kilka lat wstecz nawet zacząłem sobie to gdzieś rozkminiać i jakoś to jakoś mocno czuję, a mianowicie to, że ze wzrostem świadomości, ale kolektywnym na planecie jest przyzwolenie większe na pojawianie się tego typu informacji, zarówno w mainstreamie, jak i w internecie. Dzisiaj już to jakby się zatarła ta granica, ale właśnie, że jednak rozwój na poziomie najpierw jednostki, później większych pól informacyjnych, całych kolektywów społecznych ma jakiś związek z, nie powiem, że to jest z ujawnieniem, tylko po prostu z naturalnym, że tak powiem, naturalną ewolucją jakąś informacyjną, jako społeczeństwo, jako cywilizacja. Wydaje mi się, że po prostu dochodzimy do tego momentu w rozwoju samoświadomości, gdzie nie tylko z poziomu naukowego będziemy mogli uznać pewne rzeczy, ale bardziej właśnie z poziomu samoświadomości. Co byś na ten temat powiedział? I przychylam się do tego stanowiska, dlatego że zawsze jest tak, że pewne rzeczy muszą dojrzeć. Tak jak świadomość dojrzewa, rozwija się i my, będąc coraz bardziej świadomi, załóżmy w teorii przynajmniej, będziemy widzieć więcej. Tak jak człowiek przed wiekami, pracując na swój chleb, zastanawiał się tylko, czy będzie urodzajne lato i czy on będzie mógł na jesień zebrać plony, czy nie. To była jego powiedzmy, cały problem. Czym bardziej jesteśmy w stanie zadbać o to, abyśmy nie mieli takich problemów,
część energii naszej jest wtedy uwolniona jakby, ma wolne i może zająć się sprawami naprawdę ważnymi. I to jest właśnie rozwój świadomości. Świadomość rośnie z czasem, kiedy nie musimy walczyć o przetrwanie. Bo my cały czas jeszcze jesteśmy społeczeństwem, które mimo to walczy o przetrwanie i nasz świat jest daleko od ideału odbiegający. Nie żyjemy w paradisie, żyjemy w bardzo skomplikowanych społeczeństwie, w bardzo trudnych czasach wręcz, ja bym to tak nazwał, kiedy będziemy musieli przeskoczyć następną przeszkodę, którą ja nazywam analfabetyzmem technicznym i technologicznym, który jest takim wtórnym, się zaczyna to nasilać, że coraz trudniej nam jest zrozumieć działania elementów technologii, którymi się posługujemy na co dzień. Jest taki jakby regres, jeżeli chodzi o to. Musimy się to przezwyciężyć, ale tak jak wspomniałeś, mimo to jest to również krok do przodu i w tym momencie, kiedy te problemy zaczną znikać, zaczną być degradowane do coraz mniej, kiedy nasza uwaga nie będzie już musiała być skoncentrowana na przetrwaniu, wyzwolimy coraz więcej energii mentalnej w innym kierunku i zaczną się, moim zdaniem, otwierać perspektywy, otwierać się można wręcz tak nazwać warstwy wszechświata. Będziemy mogli dostrzec więcej i dalej, a przede wszystkim zrozumieć naturę świata i wtedy być może nie będziemy mieli problemu. Nasza akceptacja istnienia innych inteligencji, innych kultur stanie się po prostu oczywista, tak jak dzisiaj jest oczywistością telefon komórkowy, który jeszcze wcale nie tak dawno, jeszcze 50 lat temu był gadżetem ze Star Treka co najwyżej i było to nawet w najśmielszych marzeniach, w komiksach i w książkach science fiction, to co dzisiaj jest możliwe i dzisiaj na tym się w ogóle nie zastanawiamy, nie tracimy energii, właśnie co ma znowuż swoje pewne minusy, ponieważ nie wiemy jak to działa i tak dalej, ale w gruncie rzeczy jednak to są wszystko elementy, które mają nas odciążyć od jakiejś fizycznej pracy na przykład choćby i to, jeżeli zostanie odpowiednio skanalizowana ta energia, rozwój świadomości doprowadzi też do generowania urządzeń, które być może odkryją, tak jak mówiłeś właśnie, nowe częstotliwości, nowe elementy, które zdjęły pewną zasłonę i nagle zobaczyliśmy, że świat jest pełen życia. Ja tutaj wspomnę już teraz patrz, imię i nazwisko mi wyleciało, francuskiego badacza, który ponad 300 lat temu po raz pierwszy w kropli wodzi pod jakimś tam mikroskopem zobaczył, że tam są jakieś stworzenia, które później nazwano bakteriami. Pokazał to na Francuskiej Akademii Nauk i tam ktoś się zapytał, co może być w wodzie oprócz wody. Ale jak wzięliśmy tą przysłowiową lupę, czyli technologię, której wcześniej nie było i zażyliśmy, nagle ta woda odsłoniła przed nami zupełnie inny świat. Świat w wydaniu makro czy mikro i co tam się stało? Był pełen życia. On był cały czas przed nami, on był przed naszymi oczyma. On był wszędzie. Nas te istoty otaczały. Nie byliśmy w stanie ich zdetektować. I ja myślę, że to właśnie my jesteśmy u progu tego, technologicznie przynajmniej jesteśmy, w każdym razie docieramy do tej granicy, w której tą zasłonę będziemy mogli przeniknąć. Na razie za pomocą technologii, oby było to w parze z rozwojem naszej świadomości. Mhm. Wiesz, przychodzą mi też na myśl takie dwa wątki. Wątek finansowy i wątek religijny. I te wątki bardzo często się przeplatają gdzieś w historiach o UFO. Czy są to historie, powiedzmy, już teraz publikowane w mainstreamie, czy nawet w ezoterycznych jakichś informacjach. Czyli właśnie, że jednak te dwa wątki bardzo często były jakimiś blokerami do przekazywania dalej informacji o tym, że faktycznie może coś więcej być poza naszą cywilizacją. No właśnie chociażby jeden z tych pilotów powiedział, że te religijne przeszkody nie pozwalały jakimś tam wyższym rangom generałom zaakceptować tego, z jaką on informacją przyszedł, że widział powiedzmy jakiś obiekt niezidentyfikowany, że to się poruszało w jakiś inny dziwny sposób i ktoś mu tam odpowiedział wprost, ale moja religia zabrania mi wierzyć w coś takiego, więc nie raportuj tego człowieku, idź sobie dalej, prawda? Także jest aspekt
aspekt religijny, powiedzmy, a z drugiej strony jest aspekt finansowy, czyli właśnie tak jak też powiedziałeś, trochę przewagi jednych nad drugimi, że jak oni coś mają, no to oni to muszą ukryć, bo oni chcą oczywiście to spieniężyć, bo przecież ta technologia jest tak zwana, to się nazywa reverse engineering, czyli oni odwracają całość, jakby wyciągają tą technologię i są w stanie później to po prostu spieniężać, najpierw w celach militarnych, później w celach cywilnych. Przecież cała technologia jest, tak jak powiedziałeś, w pewnym sensie my dostajemy już tą zacofaną wersję technologii do komercyjnego użytku. Co byś o tym powiedział? O tych dwóch wątkach, religijny i finansowy, ekonomiczny. Tak, to są niewątpliwie, to jest sytuacja, która wynika właśnie, to jest właśnie ta wojna generacyjna, czy też konflikt generacji. Jak wspomniałeś, że starsi generałowie, no, to koliduje z ich wiarą. To jest, i dopóki ci ludzie właśnie będą prowadzić takie, czy będą w pozycji, gdzie będą zarządzać takimi, powiedzmy, urzędami jak agencje wywiadowcze, tak długo to będzie w ten sposób ukrywane, ponieważ oni widzą w tym pewne niebezpieczeństwo. Ich świat się może zawalić. To koliduje kompletnie z ich wychowaniem, z ich doktrynacją, której byli poddani. Aczkolwiek nie musi to być w jakiś sposób negatywnie. To jest po prostu ich wiara, ich świat, na którym to stoi i on nie przewidywał takiego rozwoju sytuacji. Natomiast nasza generacja już jest troszeczkę inna. Już przez same właśnie owe filmy, o których mówiliśmy na początku, to już było otwarcie. Owe Gwiezdne Wojny, one zburzyły mury, można było powiedzieć. Nagle zobaczyły, że mogą być jakieś inne istoty gdzieś dawno, dawno temu w odległej galaktyce, gdzieś tam coś się działo. I później gry komputerowe, filmy science fiction, komiksy i tak dalej, one nas doktrynowały, one nas programowały w pewien sposób. Niektóre systemy z tym walczyły, a to był, teraz z tej perspektywy ja śmiało powiem, że to był rozwój świadomości. To tutaj żelazo się właśnie hartuje w ogniu. To, co było niektórzy się nie poddali, czytają te komiksy do dzisiaj, nazwijmy to, do dzisiaj one rozbudzają fantazję. I tu trzeba też powiedzieć, zauważ, fantaści to też jest niektóre takie umysły, ja nazwę to zacofanymi, wręcz tkwiącymi w pewnych schematach, którzy twierdzą, to są fantaści i w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast właśnie dzięki fantastom mamy samochód, łódź podwodną, telefon. To są wszystko wizje fantastów. To nie są wizje ludzi, którzy twardo stąpają po ziemi. Ci, co twardo stąpali po ziemi, nie wymyślili nic. Nie oddali, oni twardo stąpali po ziemi, nic konsumując i nic nie tworząc. To zawsze byli jacyś wywrotowcy, fantaści i ideolodzy, którzy wprowadzali, którzy odkrywali nowe horyzonty. I teraz to, co powiedziałeś, że właśnie ta doktrynacja religijna, czy też ten problem. Do tego dochodzi jeszcze właśnie nasz system finansowy, który z pewnością jest też barierą, ale jeszcze wracając, jeśli się cofniemy troszeczkę w czasie do momentu powstawania Stanów Zjednoczonych, kiedy George Washington proklamował nowe państwo, kiedy później następowały różne konflikty, wojny domowe i tak dalej, to państwo się tworzyło, to zaproponowano, że będzie że struktura tego państwa będzie odbiegała bardzo mocno od innych państw. I co to spowodowało, że państwo będzie bardzo nowoczesne w swojej strukturze. To spowodowało, że stało się mocarstwem. Niektórzy twierdzą, że mocarstwo się stało, bo było oddalone na innym kontynencie. Na pewno to wpłynęło na to, ale przede wszystkim struktura i ideologia. I tam kiedy zaczniemy trochę się w tą historię zagłębimy, zaczniemy czytać pamiętniki, czy to Lincolna, czy Thomasa Jeffersona, i ich rozmowy z Washingtona, znaczy w ogóle, może powiem tak, gdzie oni się spotykali, wszyscy przyszli prezydenci i cały ten parlament amerykański, to tam taki temat na porządku dziennym był często. Rozmawiano o obcych światach, o obcych cywilizacjach. Dlaczego? Ponieważ Amerykanie od razu na początku, znaczy Amerykanie, czy nie Amerykanie, twierdzili, że kiedy państwo powstanie, oddzielimy religię od polityki i od technologii. Także wszelcy inżynierowie, naukowcy są
serdecznie witani i pożądani i nie będziemy blokować ich jakimiś przeszkodami natury religijnej. Że takiej, ja przypomnę tutaj, kiedy w średniowieczu zademonstrowano pierwszy raz taki wynalazek jak kusza. Wszyscy wiemy, niektórzy jeszcze wiedzą, co to jest kusza. Tam się naciąga, korbluje, czy tam nogę się wkłada w taką specjalną jakby takie oczko i naciąga się dwuręcznie, strzela się tej kurzy. Kiedy się zademonstrowano, to przedstawiciele kościoła byli przerażeni, bo to była taka, tu się naciska i otwór jest tam w zbroi nawet. Oni byli tak tym przerażeni, że powiedzieli, że to jest wynalazek diabła, szatana, diabła, ale oczywiście zorientowali się, że no taki wynalazek, no i diabła, nie diabła, ale jednak może się przydać tu i ówdzie. Mógłby niewiernych tam trochę mógłby właśnie i wtedy wstawiono klauzulę taką, że można użyć, można wyprodukować, ale nie wolno strzelać w wierzących. I była w tym sprawa załatwiona, wszyscy to przybili. Czyli to było takie zderzenie w Stanach natomiast, jeszcze nie w Stanach, kiedy jeszcze struktur nie było, postanowiono, że tak nie będzie. Że jeżeli będziemy jakąś maszynę budować, jakiś wynalazek, to ma otwartą drogę, nie będzie miał barier religijnych. I stało się tak, że niektórzy inżynierowie po pobycie w Stanach, czy w Ameryce, czy na kontynencie amerykańskim, wracając do Europy, próbowali rozmawiać o takiej możliwości, gdzie astronomia wtedy przecież bardzo mocno, właśnie te lata XVII-XVIII wiek to był rozkwit różnych urządzeń optycznych, gdzie zaczęliśmy patrzeć, zobaczyliśmy inne kulki na niebie, okazało się, że to są planety bardzo fajnie widoczne i że skoro tak samo wyglądają jak my, jak nasza tutaj kulka, nazwijmy to, niektórzy nie wierzą w tą kulkę, dalej tam płaskość jest, niech będzie, to może tak samo tam są jakieś inne światy, że w przyszłości może dojść do komunikacji w jakiś sposób między naszymi światami. I to była taka idea, którą przyniesiono do Europy, ale w Europie ona została natomiast stłumiona. Rozmowy takie prywatne w różnych klubach i w takich sferach arystokratycznych zostały tłumione, dlatego że właśnie z tego powodu, o którym wspomniałeś, że tam bardzo mocno jeszcze religia miała wpływ na politykę i ten świat religijny, który religia właściwie tak naprawdę sama go zbudowała, w tym świecie nie było miejsca na takie tego typu dywagacje i było to bardzo niemile widziane i po prostu tłumiono to i też wszyscy, którzy chcieli później karierę na różnych uniwersytetach, czy to we Francji, czy w Wielkiej Brytanii dalej uprawiać, swoją karierę popychać, to musieli się też ostrożnie na temat wypowiadać, albo w ogóle się nie wypowiadać. Także stłumiono to. Natomiast o dziwo w Ameryce nie. Dlatego później, zauważ, te wszelkie takie informacje o UFO, gdzie był taki okres, gdzie wielu zaczęło się nagle przyznawać, że byli odwiedzani, więc porywani przez jakieś istoty, to wyszły dlatego ze Stanów, bo właśnie Stany były tolerancyjne do tego typu informacji. I tu wkraczamy właśnie już natychmiast otwiera się te drzwi do struktur finansowych tego kraju nieskończonych możliwości. I takie artykuły chętnie czytywano w gazetach, się sprzedawały. Zaczęto robić na tym biznes i ponieważ nikt nie cenzurował w ten sposób, że nikt nie bronił nikomu rozmawiać na ten temat. Co najwyżej można było się narazić i zostać z wymyślanym i tak dalej, co też należało do na skandalach się też robi pieniądze. I w ten sposób, dlatego w Ameryce był taki rozkwit, a nie w Polsce, nie w Czechach, nie na Węgrzech, nie w Rosji, bo tam wszyscy trzęśli się ze strachu, a cały system polityczny bał się na początku takich rzeczy, bo wszędzie węszył prowokacje imperialistów. Aż zastanowił się, co będzie, jak imperialiści taki talerz latający gdzieś przejmą, otworzą i zobaczą, co jest w środku. Co gorsza, zbudują taki sam, co wtedy. Także to są bardzo ciekawe aspekty i tu trzeba się... Ten temat ma wiele różnych pięter i niejedno dno. Tak nazwał. Powiem ci, że trochę smutna konkluzja płynie z tego, co powiedziałeś, bo skoro kilkaset lat temu tak silny wpływ religii był właśnie na postrzeganie pewnych zjawisk, okazuje się, że dzisiaj to jest nadal aktywne. Tak. Jest nadal aktywne, dlatego że
społeczeństwo, to jest socjologia o tym mówi zresztą, ale nie tylko, my sami często się przekonujemy, zresztą właśnie nie przekonujemy się, nawet nie zauważamy tego, jednak w dużym stopniu często tak jest. Zawsze bronimy tak zwanych własnych interesów, nie tylko finansowo, ale też przekonań. I te przekonania są determinowane miejscem naszego urodzenia, czyli pozycją geograficzną na naszej planecie, czasami, w jakim się urodziliśmy, kulturą, językiem, zapatrywaniami politycznymi i oczywiście religijnymi naturalnie. I to wszystko, kiedy zamieszkujemy od generacji pewien obszar, to się gdzieś tam w naszej podświadomości, naszej kolektywnej świadomości społeczeństwa kumuluje, ładuje i skutecznie blokuje otwarcie umysłu. To jest po prostu nacisk kulturalno-społeczny i z tego nie wyjdziemy, gdyż to jest taka grupowa znaczy kolektyw w grupie, że ktoś się wyłamie, będzie nieakceptowany. I ten ktoś sam jeszcze przeważnie nieświadomie, czy też w podświadomości również blokuje tego typu dyskusje. Czy w tej chwili się to troszeczkę jakby rozpuszcza, troszeczkę jest to, też zauważ, media już z tym inaczej. Kiedy jeszcze parę lat temu śmiech był na ustach wszystkich celebrytów, teraz już miny są poważne. Nagle się okazało, że temat jest do tego stopnia dojrzał, że można mówić nie tylko w serwisach informacyjnych, ale już w debatach politycznych. Już można to na jakichś salonach i w klubach ten temat przedstawić. Już się można zapytać, co sądzi o tym ktoś inny, taki i owaki. Już zaczynają jakby pękać ta sztywność. Te krawaty i muszki zaczynają troszeczkę być poluzowywane. Zaczyna się coś dziać, bo zawsze jest tak, przypominam cesarzy rzymskich, którzy kiedy umierali, to wołali sekciarzy z takiej sekty, których nazywano chrześcijaninami, aby również rytuały swoje nad nimi, bo nie zaszkodzi. Dlaczego nie? Przecież jak było, tak było, ale przecież nie zaszkodzi. I to jest właśnie ten moment, w którym nagle ten konflikt interesów, zderzenie się z nowymi ideologiami, z nową ideą powoduje, że coś przeskoczy, zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście, a może mają rację, co będzie, jak mają rację, a że człowiek jest tak skonstruowany, że woli się zawsze zabezpieczyć na wszelki wypadek, lepiej pozostać i wtedy powstaje coś takiego jak neutralność. Wtedy nagle zaczyna się, mi tam to nagle nie przeszkadza. I zobacz, Kościół się również w tej chwili zachowuje w ten sposób. Kościół posiada 2 obserwatoria astronomiczne wysokiej klasy, jedno w Watykanie i jedno, jeśli się nie mylę, a nie chcę skłamać, czy w Kalifornii, czy gdzieś w Nevadzie. Jest drugie w każdym razie przez nich finansowane i takie, powiedzmy, wypowiedzi, jak na przykład, że nie mamy nic przeciwko temu, żeby ochrzcić obcego, albo były już wypowiadane, albo na przykład, że wszechświat jest tak ogromny i że chwała boska jest tak wielka, że nie widzimy jakiegoś zaprzeczenia ani w świętych księgach, że nie ma być tam jakichś innych światów i też nagle automatycznie rzuca się też cytatami na przykład z Nowego Testamentu. Nie jesteście jedyną trzodą, o którą muszę się martwić. I tym sposobem nagle otwierają się drzwi, furtka jest w razie czego i kto wie, czy nie będzie to właśnie taka instytucja, nie będzie pierwsza, która tą furtkę otworzy. To jeszcze jest też może być dla niektórych zaskoczenie, a dla mnie logicznym ciągiem zabezpieczenia siebie przed tym, co nieuniknione tak naprawdę. I powiem Ci, że tu jest też, pomimo tego, powiedzmy, takiego w cudzysłowie negatywnego wątku, że niby nic się nie zmieniło, to jednak widzę tutaj pewien taki rozdźwięk. No bo zobacz, teleskop do obserwowania jakichś rzeczy w kosmosie, takich urządzeń, potężnych urządzeń, nie posiada każdy pojedynczy obywatel, prawda? To posiadają tylko pewne instytucje. Jak sobie teraz właśnie wygooglowałem ten watykański instytut, teleskop na dachu Pałacu Papieskiego Castel Gandolfo, to powiem Ci, to znaczy, że oni to badają i oni wiedzą dużo rzeczy w takiej instytucji, jaką jest Watykan, a mimo to
jakiś generał mówi, że moja religia mi zabrania w to wierzyć. Tu jest, powiem ci, coś dziwnego. Wynika to z tego, że jeżeli chodzi o Watykan, Watykan jest też państwem. To trzeba też mieć pod uwagę. Wszyscy kojarzą, jeśli powie Watykan, no to Plac Świętego Piotra, balkon, na którym wychodzi papież i z orędziem do narodu, czy z błogosławieństwem. Watykan jest też państwem i posiada jeden z najdoskonalszych wywiadów na świecie. Tym bardziej, że wiele państw też wie, jaki jest wpływ Watykanu, już niekoniecznie finansowy, ale też polityczny, zresztą finansowy też. I też oni otrzymują informacje od innych wywiadów, dlatego że ktoś, kto jest przywódcą państwa, na którego czele stoi przywódca duchowy 2 miliardów wiernych, czy więcej już nawet, nie wiem dokładnie, no to jest pewna siła, z którą się trzeba liczyć. Natomiast ona sama chce być doskonale poinformowana i woli, nauczona doświadczeniem przeszłości, być informowana z pierwszej ręki, a najlepiej z własnej, niż kogoś. My sami ocenimy, co jest tam na górze, gdyby zaszła, może taka potrzeba i właśnie jest w tej chwili jakby już opracowywany taki model, co będzie. Jestem przekonany, że tak jest. Watykan wielu zaskoczy tak naprawdę. Aktualizacja nadchodzi. Nadchodzi aktualizacja, tak. Z drugiej strony mówi się o tym tamtym generałom, może to nie pasować. Dlatego, że ich doktrynacja zakończyła się w momencie, kiedy takie informacje jeszcze nie wychodziły. Oni są cały czas w tej starej szkole jeszcze tkwiący. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Kościół amerykański troszeczkę inaczej na to patrzy i ma zupełnie inną strukturę. Nie jest jakby przez Watykan zbytnio... Tam są takie, powiedzmy, starcia natury polityczno- powiedzmy organizacyjnej tego typu. Natomiast i Amerykanie są bardzo tradycjonalni, jeżeli chodzi. Na skutek ich prawa, jakie w Ameryce są, tam może sobie... Ja nie jestem prawnikiem, może ktoś mnie poprawi, ale z tego, co do mnie doszło, to praktycznie każdy może być kaznodzieją i każdy może tam jakiś kościół sobie otworzyć i nie ma problemu. Na co Watykan nie patrzy zbyt takim pobłażliwym okiem. No i to doprowadza do takiego czegoś i to doprowadza, że wtedy mamy takiego konkurenta, który mówi: nie słuchajcie tamtych starych dziadków z Watykanu, słuchajcie tutaj mnie. Ja mówię, że tak nie jest. To są takie pokłosia tego. Oczywiście jest to trochę wyolbrzymione, trochę sarkazmu w tym jest, ale to jest tak, można ten mechanizm przedstawić najlepiej. I dlatego tak jest. I dlatego musimy jeszcze poczekać sobie na tą generację młodszych generałów, tych generałów, którzy naszą generację, nasza generacja, czy ta jeszcze poniżej nas, ci ludzie, ci przywódcy, ci prezydenci, wychowani właśnie na tych Independent Dayach i oni będą inaczej na to patrzeć. Oni będą skłonni, nie będą mieli, moim zdaniem, ich blokada, jeżeli będzie, to będzie tylko czysto natury polityczno-strategicznej, natomiast tam nie będzie blokady natury mentalnej. Właśnie ta blokada natury mentalnej powoduje zamknięcie informacji. To jest taka techniczna sprawa, natomiast jest jeszcze praktyczna sprawa tego fenomenu, co jest zupełnie też tematem, tu byśmy musieli też o tym, dlaczego nie można byłoby, nawet gdyby wszyscy chcieli w tej chwili ujawnić tą sprawę, dlaczego ona by nie mogła być w tej chwili jeszcze zaprezentowana. Masz jakąś swoją właśnie opinię na ten temat? Dlaczego tak jest? No bo faktycznie nawet wczoraj w tym kongresie jeden z tych trzech cały czas się zasłaniał tą klauzulą poufności i on powiedział, że tak, na tej sekretnej sesji, która była po tej oficjalnej, on przedstawi wszystkie te dowody, te dokumenty, które ma, bo nie może tego w publicznej sesji powiedzieć. Oczywiście, tak. Bo problem nastąpi taki... To jest tak, jak ktoś w domino gra. Przewróci się ten klocek, przewrócą się inne. One się zaczną przewracać, bo zaczną wypływać z innych resortów
Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to nie NSA i nie CIA. Tam jest 30 innych agencji wywiadowczych, które się nawzajem blokują. Więc tylko, że ten ostatni klocek gdzieś tam jest. Nie chcę mówić, że się kończy przy prezydencie, bo on się na pewno nie kończy przy prezydencie, bo prezydent jest tylko tam zatrudniony na jakiś czas, więc on się też przewróci. I co wtedy? I wtedy wydarzy się taka groteskowa sytuacja. Może się okazać, że społeczeństwo, nie tylko amerykańskie, ale w ogóle, dlatego kierujemy tą uwagę w Amerykę, ponieważ Ameryka, zauważ, że Ameryka, jakakolwiek ona by nie była, ona ma odwagę taką debatę zrobić na przykład w kongresie, natomiast powątpiewam, aby w Polsce się to zdarzyło, albo w Niemczech, żeby ktoś taką debatę. Wszyscy by się zaczęli nagle śmiać. Dziwne. Właśnie, o czym to świadczy? To świadczy o pewnej dorosłości społeczeństwa tak naprawdę. Bo my byśmy się zaczęli tak śmiać, jak 30 lat temu inni się śmieli. Jak Amerykanie się być może śmieli. Czy kto inny. Czy w Rosji, jak się naśmiewali. Czy w Chinach. No, gdziekolwiek. W każdym razie do tego by nie doszło. To już prędzej Chiny. Jeszcze bym im... W Chinach jeszcze mogłoby takie coś nastąpić ewentualnie. Ale zauważ, u nas? Czy w Europie w ogóle? Nie. W Stanach jednak tak. To też wielu nie docenia tego. I tutaj dochodzimy do takiego właśnie paradoksu, do pewnego... no właściwie, można powiedzieć, takiej sytuacji patowej. A teraz wyobraź sobie, że społeczeństwo naciska na rząd, w jakiś sposób zacznie naciskać, bo się pokaże te filmy super ostre z najnowszych urządzeń detekcyjnych, opadną nam koparki wszystkim i co wtedy? I wtedy nastąpi nie tumult, ja nie wierzę, że będą jakieś tumulty, bo to zawsze jest tak, tumulty, masoni stracą władzę, jak to już nie chcę wymawiać, bo ja wiem, że podcasty mogą być później cenzurowane, to powiemy górale z wzgórz Golanu zaczął się po swoich warkoczach drapać i różne takie rzeczy zaczną się dziać, stracą wszyscy władzę i takie rzeczy. Nic takiego się nie stanie, natomiast stanie się coś innego. Stanie się coś takiego, że nagle społeczeństwo może zażądać ujawnienia tego. Mówi, pokażcie kosmitę. Przyprowadźcie tego Szczefana za rękę i pokażcie go tutaj. I nastąpi problem. Może się okazać, że kosmita, że Szczefan powie, że nie chce wystąpić w tym podcaście tutaj, nie chce tu być. I co wtedy? Co my zrobimy? Co zrobi prezydent? Nic. Ponieważ nie ma najmniejszej kontroli nad kulturą i cywilizacją, która jest zaawansowana, gdzie obserwacje i zderzenie z tym fenomenem, czymkolwiek on by był ten fenomen, on zakłada i te dane ujawniają, matematyka ujawnia, że jest to kultura na o wiele, nazwijmy to wyższa czy niższa, jest inna, dysponująca technologią, która jest dla nas jeszcze niedostępna. I tym sposobem ona może sobie na to pozwolić, ona może po prostu nie mieć ochoty w tej chwili na stanięcie w Białym Domu, czy na Placu Czerwonym, czy na Placu Niebieskiego Pokoju w Pekinie. Nic takiego się nie stanie. I co wtedy? Jak będą wyglądać prezydenci, którzy mieli pokazać takiego Szczefana, a on po prostu nie miał ochoty wystąpić ze stadem pawianów. Miał inne plany po prostu. Miał inne plany. I co wtedy? I mało tego, okaże się nagle, że nasze rządy nie są w stanie wpłynąć na tą cywilizację, a to automatycznie daje, że nie mamy absolutnie żadnej kontroli i władzy nad tymi istotami, nad przedstawicielami tej kultury. Jesteśmy bezbronni i ta bezbronność może wywołać strach, to może wywołać problemy polityczne, to może wywołać jakieś tumulty, bo nagle okazuje się, że nie możemy nic zrobić. I do tego nie może się przyznać nikt. Żaden rząd nie przyzna się. Rząd zawsze powtarza każdego kraju coś takiego. Silni, zwarci, gotowi. I on tą doktrynę musi pokazać. Obywatel musi być pewny, że jest chroniony przez system, że jesteśmy tacy i jest wszystko ok. Tego nie możemy na to sobie pozwolić. Nawet rozsądnie myślący człowiek zda sobie z tego sprawę, że musimy czekać, o czym ty wspomniałeś już, że
ten Stefan przyjdzie do nas wtedy, on być może właśnie, bo to jest druga jeszcze taka możliwość, chyba że on sam zadecyduje. To jest właśnie ten punkt. On zadecyduje sam, że się pojawi. I wtedy nastąpi kontakt. To nie my zadecydujemy. To będzie decyzja tamtych. I oni to, kiedy oni to zrobią i jakie będą ich motywy, nie wiemy. Natomiast oczywiście tutaj, gdybyśmy chcieli sobie jeszcze podyskutować, to moglibyśmy jeszcze 10 różnych innych wariantów takiego spotkania wygenerować, ale będą to warianty, będą to dywagacje, będą to przypuszczenia. To, co ja cały czas powtarzam, to, co ja też mówię, to, co można znaleźć na moim kanale, nie jest absolutyzmem. Jest informacją, którą ja zupełnie nieodpłatnie wstawiam w sieć i każdy może z tego wiadra, nazwijmy to, strumienia, czegokolwiek, jakbyśmy to nazwali, zaczerpnąć do woli. Natomiast nie jest wymagana obowiązkowość, nie jest wymagana wiara w to. Nie trzeba, ale można. I to jest wszystko. I tak postąpią właśnie owa obca kultura. Ona się zmanifestuje, kiedy uzna, że jest taka potrzeba. Jeszcze jest jeden wariant, taki, który ja dopuszczam, ale to jest taka moja, już pomijając te wszystkie polityczne zakręty i wiry świata politycznego, gdy doprowadzimy tutaj do sytuacji, w której groziłaby dezintegracja naszej powłoki biologicznej w sensie planetarnej powłoki biologicznej, kiedybyśmy, powiedzmy, na skutek naszego tutaj wybuchu emocji mogli doprowadzić do destrukcji biologicznej całego życia na naszej planecie, to być może wtedy byłby to moment, w którym oni by musieli wykonać jakiś krok i musieliby zaingerować, aby po prostu nie dopuścić do zniszczenia czy destrukcji tego, co najdroższe, czyli życia na tej planecie. To jest takie moje osobiste, to by był taki wyjątek, kiedy oni musieliby przyspieszyć być może taki kontakt, ten kontakt byłby na pewno nie po to, aby nam się przypodobać i podejrzewam, że z tego kontaktu nie bylibyśmy zadowoleni, jak oni by postąpili, bo oni prawdopodobnie doszli do wniosku, że trzeba zlikwidować zagrożenie grożące życiu na tej planecie. Mhm. Ale wiesz co, już wielokrotnie w różnych informacjach czytałem o tym, że właśnie między innymi chodzi o równowagę w kosmosie, czyli że po prostu planeta Ziemia w tym miejscu, w jakim jest, w tym punkcie, w jakim jest, w tej odległości od Słońca, w tej odległości od planet innych, ona jest w tym miejscu, w jakim być powinna. I my w pewnym sensie właśnie jako cywilizacja mamy korzystać z tej planety w harmonii i w równowadze właśnie z innymi cywilizacjami, nawet jakich nie widzimy, nawet jak nie mamy dowodów, ale wszystko jest teraz jakby zharmonizowane. To też mi się przypomina ten case jednego z tych takich pilotów, który opowiadał o tym, jak UFO pojawiało się nad tak zwanymi nuklearnymi głowicami, tak, prawda? I to są potwierdzone informacje. Właśnie między innymi on miał tą teorię, że z obawy o to, że ktoś niechcący naciśnie po prostu guzik. Dokładnie. Zauważ, że właśnie, czyli to by, zauważ, z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy pokazywało, że doskonale monitorują i zdają sobie sprawę, co się dzieje i to potwierdzałoby taką możliwość, takiej ingerencji. Ja jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś o tej harmonii, że żyjemy w harmonii, możemy nawet nie wiedzieć, że istnieją, ale żyć w harmonii. Mi się wydaje, że taka jest właśnie prawo kosmiczne, takie jest prawo kosmosu. Zauważ, że nasza biologia, owady, jakieś zwierzęta, owady, ptaki, rośliny żyją w symbiozie. Natomiast taki ptak, czy mrówka jakaś, czy mrówki, czy pszczoły nie zdają sobie sprawy, że gdzieś tam w Afryce żyje inny, termity na przykład, i one z nimi nic wspólnego nie mają, nie wiedzą, że istnieją, a jednak mimo wszystko nie robią sobie na przekór. Wszystko jest, ta maszyneria jest idealnie nasmarowana, idealnie procentowa. My stwarzamy tutaj właśnie stwarzamy po prostu problem tak naprawdę. My jesteśmy tym, który tą dysharmonię powoduje, generuje. I to, co mówiłeś, obiekty nad urządzeniami, instalacjami nuklearnymi, wszędzie one się pojawiają, nie tylko w Stanach, przy eksplozjach, przy próbach nuklearnych. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że dokonaliśmy około 2000 detonacji nuklearnych
my zbombardowaliśmy naszą planetę już po wojnie. To nie jest tylko Hiroshima i Nagasaki. My zbombardowaliśmy, Rosjanie zbombardowali sobie Semipałatyńsk i Nowaja Zemlja i Krasny Jar, czy jakiś inny tam jar. Natomiast my sobie Nevadę zbombardowaliśmy tu po tej stronie, się bombardowaliśmy nawzajem. I na Hawajach cały jakby atol. Bikini Atoll został zdezintegrowany. I teraz zauważ, że kiedy Nowaja Zemlja, kiedy Rosjanie, Sowieci niech będzie, zrzucili największą bombę, tak byśmy to mogli powiedzieć, o charakterze nuklearnym, była to największa eksplozja, jaka właśnie nuklearna, po tej detonacji się przestraszyli i zabronili już takich prób u siebie, bo się bali, że może spłonąć atmosfera, to nasz globus, nazwijmy to, o pół stopnia, czy po ileś został nachylony, czy o 0,5 stopnia, w każdym razie została oś przekrzywiona i to jest to, co właśnie na co zwróciłeś uwagę. I wtedy pojawiły się też te obiekty. Co się dzieje? Co oni robią? Zobacz, dzieci znalazły zapałki. Przekrzywiły sobie chatę trochę. No, to jeszcze może zostało stolerowane, ale że, co by jakbyśmy mocniej przekrzywili, co by się wtedy stało? I tu właśnie mi się wydaje, że właśnie w tym, że to bardziej jest zjawisko, które zauważyło, że tu się coś dzieje i trzeba tych gagatków mieć na oku w tej chwili, bo nie wiadomo, co oni teraz wykombinują w najbliższych... To jest właśnie, to jest nasz wiek, to jest nasz... Ja to nazywam, to jest pubertet, to jest nasze dorastanie. My jesteśmy w wieku takim nastoletnim w tej chwili i zaczynamy różne młodzieńcze wybryki tutaj zaczynają się dziać. Takie, a tam co tam będzie, życie jest tylko jedno, więc naprzód dopóki można. Hulaj, dusza, piekła nie ma. I to jest właśnie, to jest ten problem tutaj. To jest, jeżeli w takiej skali właśnie, gdzie dorośliśmy, to my w tym momencie jesteśmy 15-16 lat, to jest maksymalnie, co ja bym dał. I tak to wygląda. No, powiem Ci, że i to też i cały czas gdzieś przy tym wątku UFO przewija się między innymi wątek nuklearny właśnie. Byłem wczoraj w kinie na Oppenheimerze. Taki dosyć ciekawie zrobiony film. Nawet poszedłem z uwagi na samą technologię, bo tam Christopher Nolan ponoć właśnie specjalną tam kamerą to kręcił. Bardzo ciekawie to było zrobione. Wątku jako takiego UFO tam nie było. Natomiast a propos tej bomby, o której powiedziałeś, to sobie wygooglowałem. Bomba nazywała się Tsar, czyli Tsar bomba. Tak, największa zdetonowana lotnicza bomba wodorowa. Jej moc według źródeł wynosiła 58 megaton, według źródeł rosyjskich 50 megaton. Była to bomba termojądrowa. No i tak jak mówisz, tu jest pokazany obszar, to jakaś w ogóle potężne zniszczenie i to jest niesamowite. A powiem Ci, że nie wiem, czy to jest potwierdzone, ale dawno temu znalazłem taką informację. Był to jakiś wywiad, tylko nie jestem w stanie tego potwierdzić, czy było to z jakichś źródeł, nie wiem, ezoterycznych, czy ze źródeł jakichś naukowych, ale pamiętam kiedyś czytałem relację jakiegoś gościa, który pracował przy bombie wodorowej w Stanach. Był to jakiś profesor, on miał w ogóle chyba rosyjsko brzmiące nazwisko i on coś takiego powiedział. Nie wiem, czy ty się natknąłeś na taką informację. On ze swojej relacji powiedział, że podczas wybuchu tej bomby wodorowej, według niego, jak on to widział na żywo, że otworzył się portal. I teraz znowu, ktoś mógł powiedzieć czysta fantazja, ale pamiętam, że on dokładnie opisywał, strasznie technicznie to opisywał, czyli widać było, że gościu musiał się znać na tej właśnie technologii atomowej, ale on to opisał, że on się sam przestraszył, że po prostu otworzył się portal do innego, w cudzysłowie, wymiaru i on po prostu coś tam zobaczył, czego nie do końca chciał opisać, ale powiedział, żeby nigdy więcej tego już nie robić. Słyszałeś coś takiego? Słyszałem o tym incydencie, tak. Ma to związek ze słynnym zdjęciem. Jeżeli wyszukasz to sobie gdzieś tam w internecie, to jest takie zdjęcie eksplozji nuklearnej, pierwszej, kiedy robiono w Nowym Meksyku, to było w czerwcu albo w lipcu w 1945 roku, wysadzono tą bombę i ustawiono kamerę,
Znaczy, ja powiem tak, czy ta historia rzeczywiście tak miała miejsce, to trzeba będzie to, ale do mnie doszły też takie informacje, czy to jest jakaś anegdota, czy forma, to już nie będziemy mogli tego rozstrzygnąć, natomiast de facto fakty są takie, że oczywiście przygotowano tą eksplozję i ustawiono specjalne kamery i tam był taki problem, chciano tą eksplozję po prostu poklatkowo sfotografować w jak najkrótszych odstępach czasu. I zrobiono taką kamerę, która już nie pamiętam, 1 000 000 klatek na sekundę potrafiła robić, czy jeszcze czy 10 milionów. W każdym razie bardzo krótkie okresy czasu potrafi fotografować i było to możliwe dlatego, ponieważ detonacja nuklearna generuje gigantyczną energię świetlną, czy promieniowanie świetlne, więc światła będzie wystarczająco, aby ta krótka migawka została naświetlona i można będzie ten film zobaczyć. I właśnie później to zdjęcie miało nie wejść do publicznej wiadomości. To pierwsze zdjęcie, właśnie ta pierwsza klatka słynna, gdzie to detonacja nastąpiła. I właśnie w tej pierwszej klatce miał na tym zdjęciu być otwór, jakby wybita dziura, tak moglibyśmy powiedzieć w naszej czasoprzestrzeni, jakkolwiek, bo zawsze, jeżeli ja taką terminologię czasoprzestrzeń, to zaraz ktoś się zgłasza, nie ma czasoprzestrzeni i zaczyna się, jakoś trzeba to nazwać, dziurę zrobiono. Była taka bajka, pamiętam w Polsce jeszcze jak byłem mały, o grzdaczach. Nie wiem, czy słyszałeś. Ciężko wymówić, grzdacze pochodziły z dziury. Niebo rozdarło i z dziury wychodził grzdacz. Więc taką dziurę wywalono, tym wybuchem miano wywalić i na tym zdjęciu, to ja też znowuż, raz mi ktoś takie zdjęcie pokazał, właśnie miało to być to zdjęcie, ja też gdzieś je może na komputerze mam, ale wiem, że ktoś mi kiedyś to pokazywał, czy to jest ten oryginał, też nie powiem, bo rzekomo później ono się dostało do publicznej wiadomości. Zostawmy to, w każdym razie nawiązując do tego pana, ta dziura powstała, czyli była na początku taki czarny otwór z takimi jakimiś frędzlami, nazwijmy to, taką koroną. I jak zaczęto analizować, co to jest za moment, bo to jakieś nanosekundy po eksplozji, co to się dzieje, to doszukano się, że widziano odległe systemy gwiezdne przez tą... Tak, było to, jakby zostało tak przesiąkło to do sceny, nazwijmy to, spiskowo-ezotoryczno-ufologicznej. Ja to traktuję jako ciekawostkę, aczkolwiek rzeczywiście detonacja nuklearna, to jest siła, której ja nie odmówiłbym takich umiejętności. Tym bardziej, jeżeli się zapytamy, ile materiału rozszczepialnego było potrzebne do zlikwidowania Hiroszymy, to nie wiem, czy ktokolwiek ci powie, ale to były dziesiątki grama zaledwie materiału. To było nam jakąś część grama materiału wystarczyła, aby miasto przestało istnieć. Taka energia jest właśnie w atomie, drzemie, więc ja bym się nie dziwił, że tą naszą przestrzeń mogło takie coś przynajmniej na moment rozedrzeć. Fizyczna konstrukcja naszej rzeczywistości nie jest całkiem znana, jak to się ma. Jak wrzucimy kamień do wody, to zauważ, że kamień plumsnie, zrobi się, ta kropla pójdzie do góry, rozejdą się kółka, ale w chwilę potem ona się zamknie, ta powierzchnia, samoczynnie, kamień utonie i go nie będzie. Natomiast woda się wygładzi i nie będzie śladu. I tak być może podobnie z naszą czasoprzestrzenią. Taki właśnie rzut, taka eksplozja takiej bomby może być właśnie takim rzutem w przestrzeń kamieni. I to się może również takim przedstawicielom cywilizacji nie za bardzo podobać, że ktoś im tam w ścianę rzuca kamieniami co chwilę, grożąc wybiciem szyby na przykład. I co wtedy? Bo to jest właśnie ten cały problem w tym. Ale rzeczywiście taka informacja przeniknęła, krążyła swego czasu wśród środowisk różnych naukowych. Ja jej tu oczywiście nie potwierdzam, ale de facto incydent jest zanotowany. No właśnie i kończąc ten odcinek tak naprawdę, bo o UFO oczywiście można zrobić, tak jak powiedziałeś, osobne wątki, osobne odcinki.
To jeszcze chciałbym tylko na koniec zahaczyć ten wątek samoświadomości i rozwoju świadomości, dlatego że uważam, że to jest najmniej, że tak powiem, popularny wątek, póki co w tych mainstreamowych mediach w ogóle to nie jest poruszane, ani żaden tam duchowy rozwój cywilizacji jako kolektywu, tylko na razie z poziomu technologii to wszystko jest jakby tam doświadczane. Powiedzieliśmy o tym, że wzrost samoświadomości, później kolektywny, w jakiś sposób wpływa na to, że jednak te cywilizacje mogą się ewentualnie pokazać, albo możemy dojść do jakichś po prostu głębszych możliwości postrzegania tych cywilizacji. Jak ty uważasz, albo z twojej praktyki, jak warto rozwijać samoświadomość? Takie zamykające pytanie, które jest też bardzo szerokie, ale jak warto rozwijać samoświadomość? Czy to na poziomie jednostki, a jak wiemy z pól morfogenetycznych, że to wpływa na kolektywy tak samo? To jest złożony proces. Ja może powiem tak. Widziałem taki rysunek kiedyś, gdzieś ktoś narysował. Taka mała dziewczynka stoi trzymając walizkę w ręku na peronie. Przed nią stoi konduktor i ludzie wsiadają do pociągu. I ona ma takie pytanie. Przepraszam pana, z którego peronu odchodzi pociąg do lepszego świata? A pan konduktor odpowiada, nie ma lepszego świata, ale ty możesz się zmienić, możesz być lepszym i wtedy zmienisz świat. I to jest właśnie ten cały szkopuł w tym, że rozwój, nazwałeś to samoświadomości, będzie wtedy miał szansę powodzenia, jeżeli każdy z nas z osobna zmieni właśnie sposób postrzegania świata. Bo my musimy zacząć od siebie. Każda droga rozpoczyna się pierwszym krokiem. I my możemy tylko sami wykonać. Nie możemy polegać, że ktoś inny to zrobi. Jak ja znajdę papierkę od cukierka na ulicy i go wyrzucę do kosza, ktoś może powiedzieć, że to nic nie dało. Nie dało, o jednego mniej. I właśnie my w tym zawodzimy. Natomiast moje doświadczenie osobiste ze swojej świadomości indywidualnej, bo od indywidualizmu trzeba zacząć. Jest takie przysłowie, jeżeli każdy pomyśli o sobie, będzie pomyślane o wszystkich i nikt nie zostanie zapomniany. I to jest takie motto, które ja mam zawsze przed oczyma, kiedy taką tematykę poruszam, bo zauważ, że ten spiryt, duch i rozwój tej świadomości polega na tym, że wychodzimy z założenia, że duch powinien kontrolować materię, a nie odwrotnie. Lepiej jest, jak ja kontroluję mój telefon, a nie telefon mnie kontroluje. Nie chcę, żeby mnie telewizor kontrolował, albo bank, żeby mnie kontrolował. Ja wolałbym bank kontrolować. Ja wolałbym kontrolować procesy, niż żeby mną kontrolowali. A żeby to się udało, ani ty, ani ja, ani wielu z nas nie jesteśmy Jedi, którzy łączą się i przesuwają przedmioty i panują nad materią. Jednak rzeczywiście jesteśmy związani z materią. Dusza, takie pojęcie jak dusza, spiryt, cokolwiek, duch, jakbyśmy to nazwali, animuje nasze ciała. My jesteśmy gdzieś tam w środku, mieszkamy. I najbliższą materią, która otacza naszą duszę, to jest nasze ciało. To jest nasza najbliższa materia, bliższa koszula ciału, jak to się mówi. Nie tam coś innego gdzieś dalej, nie jakieś, nie wiem, budynki gdzieś daleko, czy ktokolwiek inny. Nie, my sami. My jesteśmy gdzieś tam w środku. Nasze ciało jest najbliższą nam materią, która nas otacza, która nas okala. Też takie słowo nie za dobre, ale wiemy, o co chodzi. I praca nad swoim ciałem, nad opanowaniem tego ciała jest drzwiami do otwarcia się innych procesów i do otwarcia się właśnie formy duchowej. Nie będzie żadnego opanowania ducha, czy rozwoju samoświadomości, czy świadomości wręcz, kiedy nie zaczniemy kontrolować procesów, jakie zarządzają naszym ciałem, czyli kiedy nie zaczniemy, można powiedzieć, hartuj się, trenuj, cokolwiek byśmy nie robili, kiedy przejdziemy tą drogę hartowania ciała, wtedy dopiero zrozumiemy, czym jest świadomość, czym jest wytrwałość, czym jest potęga ducha
i potęga świadomości. Ona się wtedy ujawni, zmanifestuje, kiedy dokonamy niemożliwego, kiedy z 300-kilowego człowieka zrobi się 80-kilowy, normalny, wyglądający istota, która zarządza swoim ciałem normalnie, a nie z wózku inwalidzkiego, z jakimiś wężami i pomocnikami. To jest właśnie taki najprostszy przykład, bo można wniknąć tu w bardziej ezoteryczne sfery, ale uważam, że nie ma to sensu, bo to jest początek i wtedy wszystko stanie się bardziej zrozumiałe. Bez tego nie ruszymy się. To jest wielu różne sprawy osądza, czy wręcz generuje z pozycji siedzącego człowieka na fotelu przed komputerem. Nie wystarczy to. Trzeba niestety uruchomić ten proces i zacząć kontrolować siebie. Jest takie przysłowie, uważaj na swoje... Przysłowie jest takie, ja już nie wiem kto to, gdzie to i kto to, ja po prostu mam za dużo tych informacji i nie pamiętam gdzie to, ale właśnie nie jest to ważne, ważny jest sens. Chodzi o to, tam jest takie zdanie, bardzo mi się podoba, uważaj na swoje myśli, bo z nich będą słowa. Uważaj na swoje słowa, bo z nich będą czyny. Uważaj na swoje czyny, bo one będą twoim przeznaczeniem. I ta kontrola, to jest dla mnie samoświadomość, to jest potęga jej mocy, kiedy kiedy nasza świadomość zacznie pracować, nabierze formę takiego urządzenia, o których wspomniałeś, detekcyjnego, gdzie będziemy detektować przestrzeń wokoło siebie, że będziemy wiedzieć, że za mną, przede mną i z boku są jeszcze inni. Bo przeważnie my widzimy tylko tak albo do długości nosa. Idziemy, nie patrzymy na innych. Czy jedziemy samochodem, jedziemy sami, nie ma wokoło nas. To jest bardzo ważne. Ważne być świadomym, gdzie jesteśmy i w jakim momencie. A przede wszystkim, że jesteśmy w naszym ciele. I dopiero kiedy zaczniemy go kontrolować, kiedy będziemy umieli nim zarządzać, wtedy będziemy mogli pomyśleć o zarządzaniu być może czymś więcej niż tylko naszym ciałem. To jest takie w bardzo skrótowym opisie moje doświadczenie, jeżeli chodzi o rozwój, powiedzmy, ciała i ducha, czy też w jakiś sposób rozwoju intelektu wręcz i związanych tego typu rzeczy. Super. A na koniec jakaś konkretna praktyka? Na przykład polecasz coś? Co ty na przykład praktykujesz albo co sprawdziłeś na sobie? Ja nie tylko miałem zainteresowania od małego dziecka jako, powiedzmy, poszukiwacz obcych i zaginionych lądów, kontynentów i cywilizacji, ale również od wieku 12 lub 13 lat zapisałem się na judo. Oczywiście długo to nie trwało, za jakiś czas szybko z tego zrezygnowałem, zrobiłem krok w inną stronę i przeszedłem zacząłem studiować sztuki walki i trwało to około 30 lat i dlatego poprzez tą perspektywę, poprzez właśnie ten filtr tego studium, tych praktyk, mogę coś na ten temat powiedzieć, przynajmniej w moim wypadku tak było, gdzie dopiero zrozumiałem, czym jest słowo, że ktoś coś ćwiczy. Czym jest słowo, co to znaczy medytacja, co to znaczy ból, co to znaczy zawieść, co to znaczy złość, co to znaczy tego typu historie, demony, z którymi trzeba się zmierzyć w czasie, lenistwo i takie różne historie. To są demony, które należą, to są demony strefy duchowej. Z jednej strony mamy tą materię, to jest nasze ciało, a z drugiej strony, po drugiej stronie właśnie w tej duszy, w tym spirycie siedzą właśnie te inne, właśnie tego typu niematerialne nasze przyzwyczajenia i właśnie to studium tych sztuk walki, nazwijmy to, czy walk, chodzi oczywiście o walkę z samym sobą, doprowadziły do do wglądu w tą problematykę i ja, jeżeli miałbym komuś radę jakąś dać, to właśnie rozwój fizyczny
nie muszą to być sztuki walki, to może być tenis, mogą być pływanie, jazda rowerem, cokolwiek to może być, ale żeby było to robione świadomie i regularnie, po to, aby właśnie hartować swoje ciało, zmusić, nauczyć się swoim duchem panować nad własnym ciałem. I to są różne metody. W moim przypadku były to takie metody. Zresztą one nie skończyły się. Ja cały czas jeszcze, co jakiś czas jestem tu i ówdzie zapraszany. Jakiś tu i ówdzie seminar dotyczący tego typu się co jakiś czas jeszcze potrafi zdarzyć. Super. No właśnie. Ja też polecam teraz mija 23 lata, kiedy tańczę breakdance i po prostu to jest znowu, tak jak mówisz, raz, że zmaganie się z jakimiś ograniczeniami ciała, a dwa też tak jak na przykład, nie wiem, w zeszłym tygodniu na treningu trenowałem sobie podstawy, takie co na pierwszym treningu 23 lata temu szlifowałem, tak samo teraz mogę. To jest powracanie cały czas do podstawowych rzeczy, żeby doszlifowywać pewne, w zasadzie może nie tyle o perfekcjonizm chodzi, tylko po prostu, żeby no jednak ćwiczyć cały czas jakieś podstawowe warianty, że tak powiem. Tak, to fundament musi być co jakiś czas odnawiany i ja też wiążę z tego doświadczenia, że wracając do fundamentów, do podstaw, nagle odkrywamy, do czego te podstawy były i dlaczego są tak ważne i odkrywamy ciągle w nim coś nowego. Nagle to właściwie świadczy o kroku naprzód. To jest właśnie to zbliżenie się, to jest to wzniesienie się wyżej. Niektórzy wzniosłem się do 5. wymiaru, tak w scenie ezoterycznej, teraz co drugi wznosi się do 5. wymiaru, ewentualnie próbuje przeciwdziałać sztucznej inteligencji. Takie są. Natomiast jeśli zagłębimy w temat, to większość nie wie, czym jest sztuczna inteligencja i czym jest 5. wymiar. Ale właśnie to jest to, o czym mówisz, że to świadczy o zrozumieniu, o pewnym kroku naprzód, kiedy wracamy do podstaw i te podstawy nagle z perspektywy doświadczenia widzimy całkiem inaczej. Wszystko zaczyna się układać w jedną całość, nagle zrozumienie zaczyna się generować i teraz wiemy, dlaczego tak jest. Dlaczego uczymy się na początku alfabetu. Dlaczego piszemy te literki, bez przerwy je powtarzamy. Właśnie. Teraz z perspektywy, kiedy potrafimy pisać i czytać, wiemy, po co to było potrzebne. A w momencie, kiedy zaczynaliśmy, było to nam absolutnie niepotrzebne do niczego i nikt nie chciał tego uprawiać, bo po co? To jest właśnie rozwój. I my nie mamy jako istoty zaklęte w tym ciele innej drogi, jak tylko taką, poprzez właśnie kultywowanie właśnie naszego cywilizuj swój umysł, czyń dzikim swoje ciało. Takie przysłowie z klasztoru Shaolin. I to jest aktualne do dzisiaj. I ja jestem absolutnie przekonany, że ci panowie z tyłu absolutnie są tego, być może przeszli tą samą drogę, co my, a że wyglądają tak, a nie inaczej, może mieć to różne przyczyny, natomiast czy są to ich prawdziwe ciała, czy tylko jakieś, powiedzmy, projekcje, czy może już nie potrzebują tej materii, której się być może pozbyli z czasem, kiedy doszli do pewnego poziomu. Także to jest początek naszej drogi. My jesteśmy na początku. Nieważne, ile ona będzie trwała, ważne jest, żeby zrozumieć, że jesteśmy na drodze, że wyszliśmy na drodze i odważyć się zrobić ten pierwszy krok. Taka jest moja sentencja, bym powiedział na koniec. Super. Powiedziałeś ci panowie, którzy tutaj za mną, a ja bym dodał a może nawet te panie. I właśnie, żeby nie być tutaj, żeby zostać poprawnie politycznym, bo dzisiaj różne rzeczy się dzieją. Tak, na przykład. No. W ogóle, ale tak już jest, widzisz, z rozpędu idąc, mogą się panie obrazić. Oczywiście, że na pewnym poziomie zatraca się ta różnica, przestaje być barierą. Film, był taki stary film z lat 80. albo chyba 90. Moja macocha jest kosmitką. Polecam. Tak, oczywiście. Bardzo dobry polecam. film. Też widziałem, świetnie było to wszystko pokazane.
No dobrze, super. Witold, kurczę, no miała być tylko chwilowa nasza rozmowa bez żadnego nagrania. Wyszło Narada. prawie 2 godziny, super, niesamowity odcinek podcastu. No ponieważ nie zrobiliśmy planu. Przestrzeń zrobiła to za nas, nie musimy planować, nie musimy nic spisywać, nic nie musieliśmy. Jedyne co ja zrobiłem, to zrobiłem sobie herbatkę tutaj z latającym talerzem, jakby ktoś chciał zobaczyć. I to wszystko. I to wystarczyło, aby zaanimować nas i abyśmy mogli popłynąć na falach eteru, tak byśmy mogli nazwać. I tak jest najlepiej, moim zdaniem. Zawsze przestrzeń okaże nam swoją przychylność, tak, kiedy będziemy otwarci. No właśnie dosłownie na 2 minuty przed tym, jak się połączyliśmy na Skype'ie, po prostu miałem takie przeczucie i mówię, kurczę, ale chyba dzisiaj coś nagramy, tak mi się wydaje. I po prostu, i dlatego też zapytałem właśnie, czy ty lubisz się bardziej przygotowywać, czy możemy od razu coś nagrać i po prostu super, ekstra. Mówisz i masz. Także Witold, naprawdę świetna rozmowa. Oczywiście już czuję, że to nie jest pierwsze spotkanie, bo to już otworzyliśmy kilka wątków, ja sobie je tutaj zanotowałem i chyba każdy z tych wątków to jest osobny podcast, więc mam nadzieję, że zgodzisz się na jakąś kolejną rozmowę. Jak najbardziej, jak tylko czas pozwoli. Ja tak, jeszcze jest lato, ja jeszcze tu i ówdzie mogę wyjechać i może mnie nie być, ale masz kontakt do mnie, także ja myślę, że lato za miesiąc będzie się chylić ku końcowi, dni staną się krótsze, otworzy się nowe możliwości, także jak najbardziej. Ja mam nadzieję, że my jeszcze nie raz sobie o różnych ciekawych rzeczach tutaj porozmawiamy i przedstawimy nasz punkt widzenia, nasz pogląd na rzeczywistość, która nas otacza. Super. Ja oczywiście polecam Twój kanał, podlinkuję Twój kanał na YouTubie tutaj pod tym nagraniem. Podlinkuj 2 kanały, bo ja powiem Ci, że zawsze każdy linkuje 1 kanał, a potem operator drugiego kanału mówi, słuchaj, znowu zapomnieli podlinkować tego drugiego kanału i tam ja się tłumaczę wtedy. To jakbyś mógł powiedzieć, jakie to są kanały jeszcze? Ten jeden mój kanał to większość zna, to jest kanał Calwit, a drugi nazywa się kanał Podróżnik. Czy ewentualnie Podróżnik bez granic, tak zostało to zmienione. Jakbyś tam znajdziesz go od razu w sieci i tam można pokazać, że istnieją. Ja każdego na te oba kanały zapraszam. One mają podobną tematykę, aczkolwiek trochę inną konwencję. Jeden to jest mój kanał, w którym ja sam jestem, a drugi kanał jeszcze są inne osoby, które współdziałają i dzięki którym ma on troszeczkę inną koncepcję, ale również tematy, te, które na moim kanale po prostu wzbudziły zainteresowanie, na pewno tam też odnajdą się widzowie. Super. Dobrze, Witold, w takim razie ja Tobie serdecznie dziękuję i cóż, chciałbym chyba życzyć nam wszystkim tego, żeby jednak mniej zajmować się tymi technikaliami, spiskami, jakimiś ezoterycznymi rzeczami, kiedy przylecą i tak dalej, a bardziej właśnie patrzeć z poziomu kolektywnego rozwoju samoświadomości. Co ty na to? Jestem absolutnie za i popieram taką inicjatywę, dlatego że to, co nastąpi tak czy siak. Ważne jest tylko, żebyśmy byli świadomi tego i byśmy byli na to gotowi. I to wszystko. A reszta, przestrzeń ułoży to tak, jak ma być. Dokładnie. Tak jak ułożyła nasze dzisiejsze nagranie. Tak jak ułożyła dzisiaj to nagranie. Dokładnie. Super. Witold, to dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia i do usłyszenia. Żegnam wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.